Dzień dobry i cześć. Razem ze mną jest Bartek. Tak. Cześć dobry. Bartku. Bartek mnie zaprosił do Wrocławia. Tak, dokładnie. Jesteśmy na Oporowie we Wrocławiu. Piękne zielone osiedle. Polecam. I nie tylko osiedle, bo mamy też tu dużo roślin. Jest bardzo zielone mieszkanie. No i chyba dzisiaj głównie będą choje. Tak. Chociaż nie tylko. Najwięcej jest chojek, to prawda. Prawie 106 z tego, co mówiłeś. Tak, Znaczy prawie 106, brzmi jakby było 105,5, ale... 106 to jest liczba, której się doliczyłem. Są też powtórki, więc tak. Więc około Ponad 200 stówki. finalnie. Mam nadzieję, że żona nie słyszała. Dobrze, więc moi drodzy, jesteśmy u Bartka we Wrocławiu, głównie chojowo, ale nie tylko. No i przejdziemy sobie przez wszystkie pokoje, zobaczymy, co tutaj masz. Tak. Będzie fajnie. Będzie fajnie. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Klaudia w gościach, zapraszam na odcinek. Jesteśmy u twojej córki. Tak. W pokoju. W pokoju Ameli. Tak, i tu jest słońce południowe, czy nawet bardziej okno południowe. Dokładnie, tak. Powiedz, co tutaj masz. W tym pokoju są praktycznie same choje, tak jak tutaj widać. Cały parapet okna jest zdominowany przez ten gatunek. Dodatkowo tutaj na górze mamy Philodendrona Ricoverde, Anthurium forgeti, kolejne chojki, jak widać. Wiesz co, i tak, powiedz mi proszę, no bo tutaj jest parapet południowy i czy ty specjalnie tutaj postawiłeś choje, bo jest południe, czy po prostu jesteś totalnym chojarzem i musisz mieć je wszędzie? Why not both? Jedno i drugie. To, że to jest południe, no to już samo w sobie determinuje, że tutaj będą kwiaty, które tolerują dużo słońca. Tutaj tego słońca jest bardzo dużo, stąd też ta siatka na owady, która troszkę je rozprasza, więc jest trochę lepiej. Ale tak, to było zrobione z premedytacją. A przyjdziemy sobie przez te wszystkie choje, powiesz, co tutaj Oczywiście. masz, bo ja niektóre nazwy znam, ale przyznaję, że jak tutaj weszłam, to od razu Cię zapytam, a ta duża choja to co to jest? A to co to jest? Tak. Powiedz, co tutaj masz? To może zaczynając od mojej prawej, Carnosa Snowflake, Hoya Magic. Nie słyszałam o takiej. Tak, to jest hybryda, żeby nie skłamać teraz, obowaty bodajże z Carnosą. O, Więc takie bardzo coś ciekawe. pomiędzy. A szybko rośnie? To jest nowy przyrost, który pojawił się w ostatnim miesiącu, te dwa liście tutaj. No. No ona jest też po przesadzeniu, więc no ogólnie ja uprawiam choję w takim, powiedzmy, bigosie epifitycznym podłożu, takim bardzo przepuszczalnym. Po przesadzeniu one potrzebują trochę czasu, żeby się zaklimatyzować i podjąć wzrost. No ale to są już dwa nowe liście, więc fajnie. Jest też już nowy stożek, który się stworzył, więc Fajnie, no, chyba nigdy o niej nie słyszałam. to bym powiedział jest No ID, kupiona od pani ze Śląska na OLX-ie jako bodajże Meretifi. No jak widać zdecydowanie to nie jest, ludzie z Reddita podpowiedzieli, że to bliżej do Finna i Sony, ale ładna jest, no to nie musi mieć nazwy, prawda? O ile rośnie, liście ma bardzo ładne, więc... Możesz jakoś ją nazwać sam i będzie to wtedy trochę jak twoja, wiesz, odmiana. Twoja Amelia na przykład. O właśnie, czemu nie? o, bo jesteśmy w pokoju Amelki, czyli u córki Bartka. Tak. Super, dobry pomysł. A obok jeszcze coś innego. Tak, tutaj jest Carnosa Nowa Ghost, maluszek, dwulistna pędówka, która wypuściła dwa kolejne liście. A tutaj jeszcze ta jedna obok Hoi Ameli. Aha, przepraszam, No. tak. Elmery Splash, ciekawa choja. Bardzo ładnie tutaj się ciapkuje od spodu. Nie zauważyłam. Tak, to od słoneczka wszystko. I nerw taki charakterystyczny, wypukły, i ten splaszyk, i ta zieleń taka mocno ciapkowana, prawie że miętowa. No coś ładnego. Dobrze, no i tutaj już mamy jeden kwietnik omówiony, no i przechodzimy do takiej, no nie wiem czy najpiękniejszej, ale na pewno Tak. tutaj jednej z największych. To jest Hoya Vitellinoides. Ogromne, sztywne, wręcz kartonowe liście. Delikatny splaszyk, który robi się na słońcu różowy. Rośnie ładnie. Polecam. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej. Tylko bardzo dużo piję. Tak? Jak na choję naprawdę muszę podawać bardzo często. I tutaj masz ten właśnie bigos. To jak często ją podlewasz? Tak. No to jest okno południowe, więc tak co 3-4 dni to tak, wiesz, max. To często. To często, jak na choję bardzo. Tak, a przecież się mówi choje, gromadzą wodę w liściach, można je łatwo Przy czym zgnić. zwróć uwagę, że to jest doniczka 17, więc tutaj też tego podłoża jest, więc no powinno się trzymać, prawda? Zresztą duża powierzchnia liścia, więc jest skąd parować. Tak. No i pięknie Ci rośnie, czyli ewidentnie dobrze się nią zajmujesz. Dziękuję.
obok choja MT-09. Z tego, co znalazłem w sieci, to może być ta sama rodzina, to zresztą też widać po liściach, które są bardzo podobne, może troszkę inne kształtem, bardziej takie wypukłe, pofalowane. No ale podobieństw jest dużo, stąd też rosną po sąsiedztwie. Jak siostry. Ta konstrukcja to też jest twoje dzieło. Tak, to też jest moje dzieło, to jest moje zacięcie inżynierskie wynikające z mojego wykształcenia. Wytwarzam takie rzeczy w domu na drukarce 3D, więc... Fiu, fiu, fiu. Ale o tym będzie jeszcze więcej, bo jeszcze będą fantastyczne paliki. Ale o tym za chwilkę, bo jesteśmy na razie w świecie hojowym. No dobrze, i tutaj przechodzimy do mniejszego właśnie, znaczy może nie mniejszego, ale do mniejszych hojek. Czy to jest jakiegoś rodzaju przedszkole? Można tak powiedzieć. Tutaj są hojki, które miały, powiedzmy, problemy wieku dziecięcego po przesadzeniu. Przez pół roku nie działo się z nimi absolutnie nic, a nic. No też można powiedzieć, że była zima, mniej słońca, niższe temperatury, więc trafiły tutaj sobie wszystkie razem. To jest choja non-knucz. Taki trochę jaszczurowy vibe, ostro zakończone, sztywne, pofalowane, pokarbowane na krawędzi liście. Kupione jako bardzo długi pęd z jednym liściem tym właśnie. I to jest, ona jest posadzona tak, że ten pęd jest w środku tam zawinięty. Myślałem, że to pomoże jej wypuścić więcej korzeni, tylko że ona zgłupiała i wypuściła mi stożek wzrostu z oczka, który był dosłownie w połowie doniczki. Ja już nie chciałem tego ruszać, żeby Boże broń nie uszkodzić korzeni, no ale po pół roku się ogarnęła, zobaczyła, gdzie jest słońce i zaczęła rosnąć, więc... A co się stało z tamtym stożkiem? Przepadł? Przepadł, tak. Rósł, już nawet wystawał poza ziemię tak pół centymetra, ale stwierdził, a dobra, mam nowy, rosnę nowym. Za długo mu się zeszło. Tak, dokładnie, czas się skończył. Tutaj mamy hojkę AH1012. Ta hojka też nie była łatwa, kupiona już jako ukorzeniona, piękne dwa liście. Te na samym dole, które ładnie się tutaj wybarwiły na słońcu, co też widać jak odsłonie tego, bo tutaj słońce nie dochodziło, więc z zielenia tu wchodzi w taką brzoskwinię. No ale zgniła, w sensie korzenie zgniły, musiałem uciąć pęd, ukorzenić od nowa. To są w czym ukorzeniasz? Różnie. Jest to albo woda, albo perlit z wodą, taka powiedzmy brejka zrobiona, albo w ogóle mokry perlit rzucony do worka strunowego. I tam rzucona sadzonka i to zamykamy, nadmuchujemy jak balon, żeby było tam powietrza. No i w ciepłe miejsce. No właśnie widziałam, że Ewa z kanału Rajskie Rośliny, pozdrawiam Ewcia, ostatnio pokazywała ten sposób. I ja się zastanawiałam, mówię, no chciałabym, ale czy to nie zgnije? Czy to nie gnije? To nie gnije, tak. To polecam, to też fajnie działa. No także. A czy wietrzysz taki woreczek strunowy? Tak, raz na jakiś czas można to otworzyć, zobaczyć co tam się dzieje, bo ja mam dwie metody, albo po prostu kładę tą sadzonkę na ten mokry perlit, zamykam i dmucham ten woreczek, albo gdzieś tam ją delikatnie zakopuję, żeby była też trochę przykryta. Jedna i druga metoda się sprawdza, no ale czasem po prostu kusi, żeby podejrzeć co tam się dzieje. No wiadomo, więc, prawda? Tak. Robisz eksperymenty i chcesz wiedzieć jak on idzie. Dokładnie. Ale ta choja jest bardzo ciekawa, bo jakbym nie widziała, że jest w jednej doniczce, to bym powiedziała, że to są dwie różne choje. O tym miałem wspomnieć, że to, że w ogóle te następne liście, które mamy tutaj są absolutnie różne od tego, co było na początku, no to coś niesamowitego. Wygląda się też bardzo ładnie wybarwia. Raz, że jest bardzo ciemny margines, jest splash, jest matowa zieleń, jest takie zielone jabłuszko na są nerwy, wszystko jest. Tak. No i obok niej jakaś też taka, powiedzmy w podobnych kolorach. W podobnych kolorach Surigao del Sur. To jest bodajże nazwa wyspy gdzieś tam w Azji, gdzie ją znaleziono. Wypuściła łaskawie pierwsze trzy liście. Ładnie się wybarwia na słońcu, taki trochę sunrise'owy vibe. Następna Akuta Splash bodajże, czyli ta choja EOEO 997. Ładny spleszyk, ładne sercowate liście, bardzo sztywne, spleszowane. Jaki z nią problem? To, że produkuje nowe liście i zanim one urosną, to je zrzucam. A to nie wiem, czy widziałeś, bo ja teraz stoję bliżej niej. Tutaj jest nowy listek. Tutaj idzie. No to nawet go nie dotknęłam i w ogóle nie oddycham przy nim. Trzymamy kciuki. Trzymajcie kciuki razem z nami. Dobra, i tutaj mamy jeszcze ostatni też taki kwietnik akurat na tym parapecie z Ikei. No i tutaj też mamy hojki. Jedna z moich ulubionych to jest Carnosa Wilbur Graves. Petarda. Rośnie pięknie, wybarwiona pięknie. Bo ona tak jakby na co dzień jest powiedzmy srebrna, a jak dostaje słońce tak jak u Ciebie, to ma fioletowe. Tak, dokładnie. Srebro się przemienia. Dokładnie. I rośnie szybko, tak jak mówisz. Rośnie dosyć szybko. Praktycznie to, co tutaj widzimy, to jest tegoroczny przyrost, powiedzmy tak od marca. Więc poszła jak dzika. Bardzo szybko. To fajna ta chojka. Tak, polecam. Obok mamy standardową zieloną Kerry. Z nią też były troszkę, można powiedzieć, problemy, bo ona potrzebuje naprawdę bardzo dużo słońca, żeby podjąć wzrost. Także ten pęd, który tutaj widzimy, nowe liście są.
to się zadziało tutaj na oknie w przeciągu ostatnich 2 miesięcy. A czy to jest ta choja z jednego liścia z marketu, czy nie? Nie, absolutnie nie. Ona była już kupiona jako sadzonka mniej więcej odtąd. Okej, Więc rozumiem. to już była duża roślina kupiona. Wiedziałem, z czym się wiąże kupno pojedynczego liścia. No i że to nie zawsze się może udać. Ale też widać, że ten jeden liść taki zdeformowany Ci wyszedł i to był już też u Ciebie, tak? Miał jakieś problemy z wyjściem? Nie, ona przyszła już z takim. Aha, rozumiem, Także- okej. Wygląda tak, jakby ktoś tego nowego liścia jakimś pierścionkiem złapał, czy czymś. Tak i to się nie czasem mógł wygląda, rozwinąć. ale mogę Ci powiedzieć, że jak później zobaczymy obowate warie, Kerry i obowata są podobne, jeśli chodzi o takie skłonności do odkształcenia liści. O, W ogóle ja kupiłem obowate ciekawe. jako Kerry, dopiero ludzie w sieci mnie wyprowadzili z błędu, że to absolutnie nie jest Kerry z wariegacją, tylko że to jest obowata. okej. No to zaraz ją... I ona jest chyba u Was w biurze, tak? Tak, ona stoi w Dobra, biurze. to zaraz ją zobaczymy. I zjeżdżamy sobie na dół. Co tutaj jest pięknego? Hoja latifolia, kupiona jako jednolistna sadzonka jednowęzłowa, z tym liście na dole. Te 3 liście, wszystko wyprodukowane w tym roku. Ostatnio rośnie jak dzika. Też się ładnie wybarwia, co widać po tym najnowszym liściu, że jest taki Tak. delikatnie brązowo-rudy. I on pewnie też jeszcze będzie większy, bo widać nawet z daleka, że on jeszcze jest cienki, Tak, miękki, tak, więc jeszcze tak. będzie się powiększał. Zdecydowanie on jest jeszcze mięciutki, nawet jeszcze ten mam wrażenie, że nie do końca to jest jeszcze tym, czym powinien być, bo jest i cieńszy niż te 2 wcześniejsze i jest też mniej sztywny, więc ja mam wrażenie, że on cały czas rośnie. No tutaj też mamy przykład Kerry Splash, która też miała duże problemy, ruszyła dosłownie miesiąc temu. O, A naprawdę mam ją już, myślę, że tak spokojnie z 8 miesięcy. Więc się nic nie działo i nagle... ale to denerwujące, co? Oj, strasznie, bo i podlewasz, i dajesz światło, i nawozisz. się I o nic co nie Ci dzieje. chodzi? I o co Ci chodzi, Tak. czego Ty chcesz. Gdzie obok, no widać co się dzieje, tak? I najpierw co tydzień patrzysz, co się dzieje, a później już codziennie. Tak. Kiedy coś nowego. Takie może już. I ostatnia na tym kwietniczku. No, Standardowa obowata, to mam wrażenie No, wyspleszowana. pokaż. Tak, ta jest fajnie. Szczególnie ten listek, Tak. fajnie wyspleszowany, jak to mówisz. I zwróć też uwagę, że się tutaj też takie wajby Tak, różowi się, tak. Popatrz, ja myślałam, że raczej z taką chojką, która najbardziej się wyfioletowuje, jest Wibergie. A tutaj widzę po Twoim parapecie, że absolutnie nie tylko. Czyli południowy parapet dla chojek oceniasz jako najlepsze miejsce, czy... Myślę, że tak. Jeśli chodzi o choję, południe, ewentualnie zachód, no niestety zachodniego okna w naszym domu nie mamy, ale południe to jest to. Jesteśmy teraz na półeczce, która też jest przy oknie południowym, tylko na ścianie obok. I żeby nie było inaczej, też są choje. Ale Dokładnie. nie tylko. Tak, to może zacznijmy od tego kwietniczka z Ikei. Tutaj mamy wajby z wariegacją, zaczynając od prawej, DS70, czyli tak zwana Burtonia variegata. Cóż mogę powiedzieć, no absolutnie polecam, pięknie rośnie, ładnie się wybarwia. Co jest śmieszne, ona potrafi wypuścić liście, które są takie krótkie, powiedzmy pękate, ale też takie bardzo długie i podłużne, więc ja nie wiem od czego to zależy, cały czas stoi w tym samym miejscu, więc ciężko powiedzieć. Niezdecydowana. Tak, Jeszcze jak niezdecydowana. chce wyglądać. Dokładnie. Obok Carnosa Tricolor, jak widać na załączonym obrazku, zdziczała i puszcza nowe pędy. Obok Heuschkeliana variegata, jedna z ulubionych, naprawdę. Jest bardzo wdzięczną rośliną, bardzo szybko rośnie. Mam problem z ukorzenieniem. W sensie jak sobie gdzieś tam próbuję ją podcinać, żeby się zagęściła i ukorzeniam, czy to w wodzie, czy w perlicie, czy w ogóle w mieszance ziemnej, no gniją. O, ale zauważasz jakąś zależność, że choje drobnolistne trudniej Ci się ukorzeniają, a te dużolistne nie? Czy to po prostu akurat ta odmiana jest taka niewspółpracująca? To właśnie miałem powiedzieć, że ja coś mam chyba nie tak z chojkami z małymi liśćmi. Nie mogę absolutnie dorobić się Curtisi, gdzie to jest jedna z podstawowych chojek. Czego nie kupię, czy to jest już gotowa roślina, w sensie rosnąca, czy to jest sadzonka, wszystko gnije. Mam z Matyldą, czy to splash, czy standardową. No. Dużo zgniło. Mam kilka sztuk w domu takich powiedzmy nie że rosnących, ale wegetujących. Nie wiem na co czekają. No i to wszystko to są drobnolistne. Tak, i to no są właśnie. wszystko drobnolistne i naprawdę ciężko powiedzieć. I ostatnio na tym kwietniczku, może No ją wyciągnę. właśnie, tak. To Pokaż jest, nam ją proszę do kamery. To jest Macrophylla albo marginata, czyli jasno obrzeżona. Kupiona powiedzmy pół roku temu. Rośnie sobie tutaj, wypuściła jeden badyl. To jest nowy liść, taki zupełnie nowy, co jeszcze widać, bo jest taki bardziej błyszczący i mniej pofalowany od pozostałych. Tutaj jest drugi stożek wzrostu, też coś się dzieje, więc trzymamy kciuki. O, i tutaj jest jeszcze jeden. No właśnie, ale tam oprócz chojek mamy jeszcze
nie dość, że Philodendrona, to jest Paraíso Verde Tak, chyba. to jest Paraíso Verde. Tutaj są ogólnie dwie sadzonki. Jeden jest ucięty na tej wysokości, to jest roślina mateczna. Obok posadzony szczyt, który tam się dopiero powiedzmy zbiera do tego, żeby zacząć rosnąć. Dlaczego ciąłem? No zdecydowanie zima mu nie służyła. On ogólnie jak go kupiłem w czerwcu zeszłego roku był naprawdę super wybarwiony. Ale trochę zdziczał zimą. Nie wiem, czy to mało słońca, czy może zapomniałem gdzieś go nawieść, ale no, zrobił się zbyt zielony, przestrzenie między liśćmi stawały się coraz dłuższe, więc pociąłem, co też zresztą zobaczymy na kuchennym blacie. Okej, dobra, no to jeszcze będzie przedszkole dzisiaj Paraíso Verdowe. Dokładnie. No i obok jest Anthurium. Tak, to jest Anthurium Forgetti White Stripes. Czym ono się charakteryzuje? Tym, że Ma pięknego liścia. tak, to jest w ogóle liść, który urósł całkowicie od zera w tym miejscu. To Anthurium wcześniej rosło w witrynce, gdzie jest powiedzmy stabilne 24 stopni i około 100% wilgotności. Tak jak mówię, no ten liść urósł, tutaj jest absolutnie piękny, tutaj jeszcze jest kwiatostan, nawet chyba pyłek trzeba będzie zebrać, bo jeszcze jest, część pyłku już zebrana, no tylko żeby jeszcze inne Anthurium chciało zakwitnąć. Tak, bo z jednym pyłkiem nic jeszcze nie zrobisz, No prawda? nie urzeźbimy, dokładnie. Tak, po prostu zajęty zamrażalnik. Tak, także na razie jest w zamrażalniku. I wygląda cudownie, nie ma żadnych przesuszeń, nie ma żadnych plam grzybowych. W czym to Anthurium uprawiasz? To jest luźniejszy bigos. Ja absolutnie nie uprawiam niczego w hydroponice czy innych podłożach. Najczęściej jeśli chodzi o aroidy, no to jest bigos, czyli standardowo chipsy kokosowe, coco chips, kokopit, czyli to takie bardziej włókno rozdrobnione. Dajcie znać, czy znaliście wcześniej słowo kokopit. Keramzyt, perlit, kora piniowa, podłoże do storczyków, tego typu rzeczy. Tutaj jeszcze do Anthurium zapomniałem wspomnieć, że można powiedzieć, siekam z Fagnum mos i to też mieszam. A, dobrze, do bigosu dodajesz. Tak, dokładnie, Okej. żeby tam trochę jednak tej więcej wilgoci było, no bo tak też to się u mnie sprawdza. Przy czym jeszcze jak już posadzę Anthurium, robię jej taką pierzynkę z mchu. Też widziałam to u wielu osób roślinnych, zastanawiałam się, czy to się sprawdza, no bo taki bigos na górze, on chyba szybko dość przysycha. Tak, dokładnie, przy czym taki mech stymuluje też roślinę do tego, żeby wytwarzała coraz to więcej korzeni, tak jakby wyżej pnia, o ile tak to można powiedzieć, jeśli chodzi o Anthurium. Co może w przyszłości skutkować tym, że można będzie je rozmnożyć. No tak, W sensie tniemy na pół i mamy już I już gotową, masz ukorzenioną roślinę, prawda? Okej, ma to sens. Co też zrobiłem z jednym z Clarinerium, które w witrynce siedzi. O! To tak na dniach się stało. O, dobra. A właśnie, bo ty masz jeszcze witrynkę i tam było dużo Anthurium z tego co I tam są widziałam. praktycznie same Anthurium. Znaczy No. pół na pół z chojkami. A, no tak, no bo nie mogło zabraknąć chojek. To może idziemy do witrynki. Okej. No to super. Jesteśmy teraz u Was w przedpokoju i tutaj jest niesamowita konstrukcja. Na konstrukcji nad grzejnikiem postawiłeś sobie witrynę. Tak. dokładnie. Szedłeś, stwierdziłeś, pusta przestrzeń, będą tutaj rośliny. Oczywiście standardowy dylemat roślinomaniaka. Miejsce na parapecie kiedyś się skończy, trzeba kombinować. Tutaj udało się zrobić osłonę kaloryfera z profili stalowych na zamówienie. Cudem zmieściła się tutaj witrynka standardowa z Ikei. Udało się to wszystko zamocować na tyle, żeby to... Znaczy, nie no, to przepraszam, tutaj z tego jestem dumny. Ona jest zamocowana jak niczym skała. Tego ruszyć nie można. No i co? No i mam więcej miejsca na roślinki. No właśnie, i tutaj widzę bardzo dużo Anthurium. I jeszcze jakbyś powiedział mi i widzom, jakie to masz warunki, jaka jest wilgotność, jaka jest temperatura. To tak, ona jest, ta witryna jest uszczelniona względem tego, co IKEA oferuje standardowo. Tutaj nawet widzimy uszczelkę okienną w kolorze czarnym, więc wilgotność tutaj jest na poziomie bliskim 100%. W związku z tym wiatraczek musi działać non-stop, żeby tutaj się żadna pleśń czy grzyb nie wtargnęło nam tutaj. Jest oświetlenie, które teraz w okresie wiosenno, powiedzmy letnim, generuje trochę też ciepła, które od razu jest rozprowadzane przez wiatrak, więc temperatura jest tutaj na poziomie około 24 stopni. Zimą dodatkowo jest jeszcze kaloryfer, więc to działa jak mata grzewcza, więc tutaj naprawdę paruwa, tropiki totalna. I tam widzę, że masz aqualed lampę. I ta jedna lampa uważasz, że starcza Ci na całą witrynę, czy chciałbyś mieć więcej tutaj światła? Czy jest ok? Właśnie mam wrażenie, że ostatnio zaczęła świecić trochę słabiej, więc tutaj myślę nad wymianą jej. Czy chciałbym, żeby to było więcej światła? Myślę, że nie. To widać po królowej, Varroquinum. Zwróć uwagę, że te liście są takie mocno blade. Tak. Ona stała mniej więcej na tej wysokości i tego światła miała po prostu za dużo. Więc wylądowała na podłodze, można tak powiedzieć.
O ile zmienię, to myślę, że na coś nowego, ale o podobnej mocy. Okej, rozumiem. Właśnie wiesz co, ja też mam Aqualet, nie wiem jak długo Ty masz swoją, ale mi ostatnio zaczęły mrygać. Nie wiem, czy to była kwestia... To jest dokładnie to samo. A, no przy właśnie. włączaniu. Czyli tak, dokładnie. Okay. Czyli kończy im się powoli żywot. Tak. Dobrze, i tak, tutaj mamy, ja widzę same Anturia, ale oczywiście już wiem, że jako hojarz masz tu też hojki. Oczywiście. Co tutaj jest? Powiedz nam dokładnie. To co, zacznijmy od spodu. Już wspomniana wcześniej Varroquinum, która wypuściła teraz takiego długiego badyla. Liść sobie rośnie, twardnieje, więc trzymam za niego kciuki, że coś z tego będzie. I on też niestandardowo jak na Anturium umieściłem na paliku z mchem. Jej się to myślę podoba, bo widzę, że się wczepia, więc no zobaczymy. Albo zrobię 2 sadzonki, albo pozwolę jej sobie rosnąć dalej tak jak chcę. Tutaj mamy kolejny, niestety teraz zapomniałem nazwy tego. Villa Anorum? Dokładnie, tak. Wow! To jest to. Brawo. Ja nie jestem anturiowa, a patrz, jednak a właśnie to. Tak, to jest fart. Tak. Tutaj mamy Magnificum, które sobie rośnie powolutku. No. Nowy listek się tworzy, ładnie sobie rośnie. Tak. Tutaj mamy Forgeti z Nigrolaminum gigi, coś takiego. To się charakteryzuje tym w porównaniu do zwykłego Forgeti, że te liście są bardziej podłużne. No tu niestety pojawił się trochę grzyba, więc trzeba było ciachnąć. Przy czym jak liście są świeżutkie, one są jasno-zielone z takim już błyszczącym nerwem, ale powiedzmy tak opalizują taką jakby czernią. Więc to może być od tego Nigro. Zobaczymy. Okay. A gdzie w ogóle kupujesz Anturia? No bo też takie popularne Anturia, wiadomo, że teraz już są w sklepach ogólnodostępne, no ale na przykład taka hybryda z ten Nigrolaminum Gigi to jest chyba takie powiedzmy w miarę nowe Anturium. Tak. W Polsce, to gdzie kupujesz? Na grupach na Facebooku, czy masz jakieś tajne, miejsca? Nie tyle na grupach na Facebooku, co no są sklepy takie powiedzmy bardziej niszowe online, niesponsorowane, Etropiki, ewentualnie niezwykłe rośliny. Także polecam. Okej, ale czyli kupujesz w Polsce, nie zamawiasz z zagranicy Anturiów? Nie mam żadnego importu. Okej. Tak. I co? I tam jeszcze na ściankach, na tych fajnych takich też mam te półeczki w witrynce. One są bardzo wdzięczne, bo tam i też mam na nich hoje. I mam wrażenie, że odkąd je ustawiam tak na półeczkach, to one lepiej rosną. Może się to zbiegło z wiosną, ale... Może tak być, też mam takie wrażenie. Tam są 2 Wyety. Jedna jest standardowa zielona, tutaj po prawej taka z mocnym, ciemnym marginesem. Tutaj jest ta z wariegacją. Tylko szczerze, ona jest mocno wredna dla mnie. Ja już ukatrupiłem bodajże 4 sadzonki, nie zliczę, w sensie sadzonki rosnące, masę sadzonek do ukorzenienia. I dopiero tutaj jej podpasowało. Jest Macrophylla albo Marginata. Wyżej mamy Rositę. Matilde Splash, która sobie rośnie w tym wyższym kubeczku. Tam mamy Cutis Porcelana, która się ukorzenia w fluwalu bodajże. A tam z boku w tym kubeczku, co tam sobie próbuje żyć? Tutaj do góry jest jakaś hybryda Anturium, które dostałem przy okazji jakiegoś zamówienia jako gratis. To jest bodajże coś z krystaliną, ciężko powiedzieć. Okej. I co? I tam się ukorzenia? Czy to są nasionka, czyli dostałeś w gratisie siewki? Tak. O, fajno. Fajno. Powodzenia malutkie. I jesteśmy teraz na parapecie południowym ponownie. Obok pokoju Amelki. I żeby było też inaczej, to mamy tu hoje. Tak. Żeby było inaczej, różnorodnie mamy kolejne hoje. Bardzo mi się podoba, że masz tutaj te czarne osłonki. Przy tej zieleni wygląda to tak elegancko. Te hoje od razu są takie... Tak. Nie wiem jak to nazwać, jakieś szlachetne. Tak, to nie jest ordynarny kubeczek gdzieś tam postawiony, chociaż no i takie widać, dobrze. Tak. Ja mam kubeczki po jogurcie, więc tak. Ale to mogę powiedzieć, że cała estetyka osłonkowo-doniczkowa to jest zasługa żony. Aha! To tak. Maczała palce. Tak. O ile do roślinek podlewania się nie wtrąca, tak jeśli chodzi o osłonki i doniczki, no to niestety tutaj jest dyktatura. Jak to niestety? W ogóle rewelacyjnie dobrała. No, przepraszam, nie narzekam. Tak. Super jest. Mnie też się naprawdę podoba. Tutaj mamy choję Caudate Red, która się pięknie wybarwia na czerwono. Tutaj na tym południowym słońcu jest spleszy, który jest taki niebieskawo-sadynowy. Rośnie pięknie, jak widać, badyl sięga aż dotąd. Tutaj mamy 3 sadzonki Crassi petiolaty. Z nią troszkę też było problemów, dotarły do mnie jako cięte sadzonki,
ukorzeniały się chyba z pół roku. O, I to jest, to wszystko co widzimy, te nowe liście, to jest przyrost z ostatniego miesiąca, myślę. masz Tak, wszędzie już parki tak, listków. tak. Fajnie. Południowe okno. Tutaj Wibergia, tutaj można, pokazać no ona się splaszyk. przepięknie wybarwia. Szczerze, ja się takiego splashu nie spodziewałem. Jest wręcz purpurowy, Tak. przy czym jeszcze taki brokatowy, jak teraz świeci słońce. I to Coś też jest genialnego. chyba młody listek, bo on też jest dużo jaśniejszy. A, i tam idzie jeszcze jeden. Tak, tutaj idzie jeszcze jeden. Tak śmiesznie, bo nie po kolei, bo najpierw wyszedł ten, który jest A no wyżej. właśnie. Po prostu choja. No dobrze, rośnij. Rośnij. Czy po kolei, czy nie, najważniejsze, Tak, że dokładnie. idzie. W ogóle masz, to też są te podpórki, to też jest twoja produkcja. Tak jest. I one, no przed chwilą, myślę, że nie tylko ja, ale również widzowie widzieli, że ty jak torebkę sobie to odstawiłeś, Tak. bo rozumiem, że ty masz świadomość, że ten palik jest mocno tam w ziemi, zakopany w podłożu i ty możesz sobie te chojki przestawiać, jakbyś po prostu torebki stawiał. Dokładnie tak. To Jak jest... jest super praktyczne. Dziękuję. To jest mój autorski system takiego, powiedzmy, zakotwiczenia roślinki w podłożu, więc... A nie miałeś, możesz powiedzieć szczerze, nie miałeś nigdy sytuacji, że niosłeś tak chojkę i ona jednak tam, wiesz, doniczka poleciała? Wiesz co, jak już, to leci doniczka, w sensie, ale to jest na tyle związane korzeniami to podłoże, że jak wyciągam, to wyciągam wszystko z podłożem i zostaje goła doniczka. Okej, Więc rozumiem. to jest najgorszy przypadek, ale żeby coś odskoczyło, nie. To jest tak zaprojektowane, żeby było, powiedzmy, na wcisk, więc samo nie wyskoczy. I żeby można było nosić jak torebki. Dokładnie. Dobrze, no i tutaj zostały nam jeszcze 3 choje, przy czym te 2 są naprawdę duże. No i kto to jest? Bo tu znowu mamy wielkie talerze. Tak, tutaj też są duże liście i to jest Parasitica. Bardzo ładna. Ona jest taka niby zwyczajna, prawda? Tak. Zielone liście, nie ma za dużo nerwów, jest mało splashu, Tak. ale jest taka trochę trawiasto, taka żywotna, jest Dokładnie. jakaś taka, coś w niej jest. Coś mam w sobie. Tak. A czy ty też jak sam czasami zawijasz pędy choi, czy pozwalasz im to robić, żeby one to, wiesz, robiły po swojemu? Bo widzę, że ten pęd jest wywinięty ku górze, no bo tak trzeba. Tak. Ale czy ty to sam zrobiłeś, czy chojka sama wie, że ona chce iść do góry? Ona sama wie. To, Okej. co ja robię, to zwykle czekam, aż ona tutaj gdzieś się spróbuje zawinąć, gdzieś powiedzmy do górnego punktu. Później ją gdzieś tutaj już sam obwijam, ale tak, żeby zostawić jej pole do popisu, żeby ona też nie była na sztywno, bo gdzieś tam słyszałem, że potrafi wtedy zasuszyć pęd, więc... Tak, tak, ja też o tym słyszałam, że jak idzie pęd ku dołowi, jeżeli sami go tak przypniemy, to on po prostu wtedy się zasusza i że ta chojka właśnie musi iść do góry. Tak. I tutaj jeszcze duża Crimson Queen. Rośnie sobie pięknie. Ale słod na tym deszku, jakie słodkie ma te małe listki. Fantastycznie to wygląda. Tak, dużo liści naraz. I co, też łatwo w obsłudze? Tak, bezproblemowa, pięknie sobie rośnie. No właśnie, i ty też wszystkie choje uprawiasz, z tego co wiem, nie wiem czy to powiedziałeś, wszystkie choje uprawiasz w bigosie. Tak. Ani jednej choi nie masz w hydroponice. Ani A jednej. nigdy ci nie kusiło? Bo hydroponika zbiera, wiesz, dobre recenzje, jeżeli chodzi o choje. Czy mnie kiedyś kusiło? No. Kusiło, ale gdzieś tam potem poczytałem o płukaniu tego podłoża, o tym, że to trzeba pilnować przewodności, mieszanki, odmierzać z aptekarską precyzją nawozy, Tak. co i tak zresztą robię, no bo jak stosuję nawozy, to ze strzykawki to odmierzam, ale jakoś tak... no Nie wiem. bardzo. No i jeszcze przychodzi to gnicie, jak jest zima i jest zimniej, to w hydroponice naprawdę ładnie, ładnie i łatwo gniją. Dokładnie, a tutaj można powiedzieć, że to jest, no, nie jest nowe budownictwo, więc okna też nie są idealnie szczelne, więc zimą tutaj czasem ciągnie, no więc... No tak, i na bigos. musiałbyś się bawić w jakieś styropiany, kartony, dokładnie. ocieplania, też trochę nie o to chodzi, Dokładnie, no prawda? chociaż tyle, że jest parapet drewniany, więc Nie ma ciągnie problemu. od parapetu. Dokładnie. Tak. No dobra, no to powiedz mi proszę, czy my teraz idziemy do miejsca, gdzie są twoje ulubione rośliny? Myślę, że tak. Dobra, to zapraszamy. Jesteśmy teraz w waszym biurze i tu jest okno wschodnie. Tak, tutaj jest okno wschodnie. Mogłoby się zdawać, że tutaj nie będzie dużo roślin, bo tego światła też nie ma za dużo, więc trzeba wszystko wypchnąć na południe. Tymczasem to jest najbardziej zielony pokój. Otóż dokładnie tak, tutaj myślę jest najwięcej roślin. Większość, chociaż może nie większość, znajduje się na tej zielonej ścianie, która po prostu powstała stosunkowo niedawno. Stąd też rośliny, które są tutaj umieszczone, no nie są jakoś spektakularnie wielkie w porównaniu do poprzednich parapetów. No ale może po kolei i na szybko, co tutaj się dzieje, No, co tutaj jest. choje. Ta lampa, ona doświetla. No, a zrobimy pokaz lampy? Tak, sekundkę, już ją włączamy. A, bo to jest wszystko inteligentne, Tak, w to telefoniku. jest wszystko inteligentne, to jest wszystko Wow. na czasówce, to się włącza wieczorem, żeby nam nie przeszkadzało, no bo nie oszukujmy się, przy tym świetle nie da się pracować. I jest dość męczące. Jest męczące, Tak. tak, że to sobie świeci w nocy, kiedy nas tutaj nie ma.
Pimenteliana. O, bardzo ją lubię. Ja też, ale się troszkę zżółciła w widelce, bo miała za dużo światła, więc przeniosłem ją tutaj, no zobaczymy jak jej się tutaj spodoba. Trzymamy kciuki. Tak. Co my tutaj mamy? Australii zwykła zielona. Caudata Big Green Leaves. Jest pęd, dostała patyczek, zobaczymy co tutaj się z tego utworzy. Caudata New Big Leaves, tam też jest stożek, zobaczymy co dalej. No. To może pokażę, bo ta mi się naprawdę bardzo podoba, ma taki moro vibe'owy. Też mam tę caudatę. To nie jest caudata? Czy to jest ta Fuvuensis? Fuvuensis, tak. Fuvuensis, no to ona mi, ona jest, W lepszym świecie. no tak to nazwijmy. Także tutaj sobie właśnie... Tak, ale ona jest bardzo ładna. Ona jest piękna. Tak, czekam na więcej liści, dokładnie. Rabbit Sister. Pierwszy raz o niej usłyszałem, jak ją kupiłem. O! Czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. CV Nui. Nikt o niej nie słyszał. Też nie. Podejrzewam, że to jest jakaś forma kalistofilii, której takiej standardowej nie mam. Zobaczymy, co będzie dalej. No na tą czekamy. To jest Rainy Man, który ma pączki. Miejmy nadzieję, że zakwitnie. Myślałem, że zakwitnie na twój przyjazd. Nie zdążyła. Nie udało niestety. się. Vilosa, Loki, która ma pączek. O, ta Loki Pączek, fajna czy jest. tak zwany peduncle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tutaj mamy drugą tablicę i to są tablice z IKEA jeszcze. Tak. I te wszystkie półeczki też są z IKEA. Dokładnie tak. Fajny system. To jest ten systemik, tak bardzo mi się podoba. Standardowa Matilda, z którą, tak jak już mówiłem wcześniej, ma małe liście, więc się z nią nie dogaduje. Nie, że rośnie, ale wegetuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Carnosa Compacta. Tutaj coś się dzieje. Zobaczymy. Ale rzeczywiście, ojejku, jaki mały pipek. Tak. Czyli ty nie masz żadnych szkodników na tych chojach? Na chojach nie. Znaczy, co się pojawia, to jakaś sporadyczna ziemniura. No to też, umówmy się, to nie jest jeszcze najgorszy szkodnik, jakiego można mieć, prawda? Tak. No przy czym no moja córka ma 2 lata, więc za mocnej chemii tutaj stosować też nie mogę. Znaczy praktycznie nie stosujemy żadnej takiej owadobójczej. Jedynie żółte lepy, żeby je po prostu wyłapać, te, które latają. I działa? Ale to jest tyle. No póki co nic nie marnieje, więc zostawiam jak jest. Okej, super. Ale to jest fenomenalne, że ty przy ponad 100 chojach nie masz ataku wełnowców. Oczywiście ci tego nie życzę i tfu, i to nie o to chodzi, ale jestem aż zaskoczona. Tak, póki co jest. No to fajnie, to oby tak dalej. Parasitica Blackage długo stała, w końcu ruszyła, są już nowe liście tam do góry. Obok Nicholsonie, standardowa zielona, też ładnie rośnie, też są nowe listki, więc czekamy. W tej dużej Ingrasata. Tak, teraz mi się przypomniało. Ale ładna jest. Tak, ona ma matowe te liście. Tak, tylko że ona już była kupiona taka. Okej. To jest jeden z świeższych nabytków, miesiąc bodajże 2 temu kupiona. No czekamy, aż się zaaklimatyzuje i podejmie wzrost. A obok 2 sadzonki Publicalixa, jeden to jest ten zwykły, to jest ten większy, duży, a z przodu RHP, czyli Royal Hawaiian Purple. Inne kwiatki ma. Skoro tak mówisz, dokładnie. to tak musi być. Taką kupiłem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie kołkuję od ponad pół roku. O, jak fantastycznie. Super, jak te hojną kołkują. Tak. Ojej, no przecież po to człowiek je kupuje. Oczywiście. Prawda, żeby stały jak plastikowe. Bady witwaliście, bo po co więcej. I idziemy chyba na to, co jest za moimi plecami, bo w ogóle za moimi plecami jest coś fenomenalnego. Tak. To chodźmy tutaj. Jesteśmy dalej w Twoim biurze. Tak. I jesteśmy przy kompozycji roślinnej, która jest absolutnie moją ulubioną w Waszym domu. Dziękuję. Bo ten róż połączony z tą zielenią, połączony z Twoimi palikami, i to jest słowo klucz, wygląda no fenomenalnie. Osłonki, jak wiem, już są z Reserved, ale są już niestety niedostępne, więc jutro ich nie zamówię, nie kupię, nic się takiego nie uda. I tutaj mamy niby takie zwykłe rośliny, bo mamy monsterkę, mamy Pipremnum pinnatum, Marble Queen, ale właśnie ważniejsze jest to, jakie ty tutaj masz paliki te białe. Tak. No i będzie teraz autopromocja Bartka. No właśnie, bo ty, Bartek, robisz swoje paliki. Tak. I nie robisz tylko też tych takich podpórek okrągłych, które są jak torebka i można choje przenosić, ale właśnie robisz też paliki i chyba od tego zacząłeś, prawda? Tak, od tego zacząłem. Te paliki są ze mną praktycznie od początku mojej przygody z roślinami. Zaczęło się od filodendronów i pozostałych aroidów. No wiadomo, żeby rosły duże liście, musiały mieć podpory. Jakoś nie byłem przekonany do palików wykonywanych z jakiejś tam siatki dla kur, tego typu rzeczy. Tak. Najpierw trzeba mieć wolne 8 weekendów, żeby to zrobić. Dokładnie. A to też generuje trochę bałaganu, jeśli chodzi o napełnianie tego, podlewanie i w ogóle. Więc tutaj wykorzystałem swoje zdolności
do modelowania przestrzennego w programach graficznych inżynierskich i zaprojektowałem coś takiego. Tutaj cały ten systemik składa się powiedzmy z takiej kotwicy, to jest ta dolna część, którą po prostu umieszczamy w doniczce, przysypujemy ziemią, nakładamy tą obejmę tutaj około 2 cm. No i potem nakładamy każdy z paneli budujących ten palik. Jest panel ażurowy bądź panel pełny. Tu akurat tutaj ten palik czeka na odbiór przez koleżankę, która postanowiła kupić go ode mnie. Ale te panele można sobie wybrać u Ciebie, tak? Tak. Okej, czyli to nie jest tak, że ten model jest do sprzedania, tylko ktoś może mieć na przykład palik z 3 ażurowymi ściankami. Dokładnie, przy czym jeśli zajdzie potrzeba, możemy go bez problemu wymienić, to jest wszystko modułowe, co zresztą widać tutaj, tak? Bo no właśnie, tutaj, tak. Poziomując się do tej rośliny, no to jest mniej więcej ten poziom. No wiadomo, tutaj jest wysoka doniczka, więc tak to wygląda. Jest przygotowana specjalna zatyczka pod kulę do nawadniania. No tak, bo jeszcze masz kulę do nawadniania. I jeszcze one są w kuchni, prawda? To jeszcze je będziemy widzieli. Dobra. Tak. Ale jak zajdzie potrzeba, zatyczkę można zdjąć, dołożyć kolejny moduł, spiąć dedykowanymi spinkami, które na przykład widać tutaj na łączeniu, no i budować. Przy czym do wyższych palików jednak polecam zabezpieczenie, co widać na Monkey Masku. Dla bezpieczeństwa usztywniłem to patykiem bambusowym, który jest przypięty trytką. Monstera to była taka dygresja, no bo clue całego tego kadru jest takie, że jeżeli ktoś chce, to może u Ciebie zakupić takie paliki. Tak, jak najbardziej. I cały kontakt do Bartka będzie w opisie do tego filmu, także jeżeli macie ochotę taki palik sobie zakupić, on jest tylko w kolorze białym. Bo też wiem, że dla ludzi to jest istotne, więc jeszcze jakbyś powiedział, czy to jest tylko biały, czy są też inne kolory. Na chwilę obecną to jest... Po prostu drukowałem na swoje potrzeby, więc to jest taki kolor, jaki miałem. Biały najbardziej neutralny, ale myślę, że możemy się dogadać. No to super. No dobra, czyli jak ktoś chce taki palik, albo tamtą torebkę do przenoszenia hoi, czyli kółko do rośnięcia hoi, to może się spokojnie z tą skontaktować. Oczywiście, jak najbardziej, przy czym torebka na hoję jest drabinką, która też jest modułowa, co zaraz zobaczymy na parapecie. No dobra, czyli jeszcze to ma więcej możliwości. Tak. Fajnie. No dobra. I idziemy chyba na tamtą półkę, co? Chyba na tamtą półkę, tak. Dobra. Trzymasz jakąś ładną roślinę w rękę? Tak, zacznijmy z wysokiego C. To jest mój absolutny ulubieniec, jeśli chodzi o rośliny. To jest hoja burmanika, która różni się od wszystkich, które posiadam, praktycznie wszystkim. I tym, jak ona rośnie, bo to jest hoja, która zwisa, i tym, jakie są te liście, bo to są bardzo szpiczaste, podłużne liście z delikatnym, takim satynowym wykończeniem. Mogę dotknąć? Można, jak najbardziej. Ona jest taka chropowata w ogóle. Tak. Ona jest taka trochę też matowa. Tak, jest właśnie... Ale jak dla mnie jest śliczna, bo jest delikatny splash. I co też jest fajne, ona ostatnio na każdym węźle ma ogonek, na którym będą kwiaty, więc tutaj też czekamy. To wygląda, jak takie małe koronki. Tak. No właśnie, bo tobie jeszcze, tak jak mówiłeś, pomimo tego, ile masz hoi i masz je długo, krótko, ale jeszcze żadna Ci nie zakwitła. Tak, jeszcze żadna nie zakwitła. Najbliżej jest Rainy Man, który wcześniej pokazaliśmy. Myślę, że ta będzie jako druga w kolejce. No przy czym absolutnie polecam ją, rośnie bardzo szybko, rośnie bardzo bezproblemowo. Jak zaczyna zwisać, wypuszcza nowy pęd i tak to się kręci. A to jest raczej taka droższa hoja? No ja wiem, że też, że każdy ma inne rozumienie ceny, ale raczej ta z tych droższych, czy raczej taka, że powiedzmy każdy może ją sobie kupić? Wiesz co, podejrzewam, że jest droższa, ale moje szczęście było takie, że udało mi się ją wylicytować na aukcji. Za naprawdę dobre pieniądze rzędu, bo 40 zł za sadzonkę. No to Także nie, no to jak to jest na hoję, która cena. jest kolekcjonerem, to bardzo dobra cena. Tak. No i szybko rośnie? Bardzo. Wiesz, czyli warto w nią inwestować, można powiedzieć. Ona jeszcze miesiąc temu była może taka. Co ty nie mówisz? było w ogóle tego, nie było tego. Tak, ona rośnie jak chwast. Hoja burmanika. Burmanika. Tak. Dobra, polecamy. Polecamy. A co to masz dalej? Znowu masz ten fajny kwietnik z Ikei. To tak, hoja arnotiana. Niedawny nabytek, czekam aż zacznie rosnąć. Cutis porcelana. A my już chyba dzisiaj widzieliśmy kutis porcelanę. Tak, sadzonkę, która się ukorzeniała. Bo ja no ją właśnie. uciąłem i po tym cięciu zdecydowała się, to może zacznę rosnąć. Więc no to... czasem warto. A ogólnie często tniesz rośliny, czy raczej masz takie, dobra, jak już rośniesz, to rośnij, czy
To znaczy ja trochę chyba znam odpowiedź, bo gdzie tutaj się człowiek nie obkręci, to jest jakiś kubek z czymś, Tak. co się ukorzenia. Tak, dokładnie. Ja też mam takie podejście, że przezorny zawsze ubezpieczony. Jak widzę, że gdzieś mogę zrobić taką backupową sadzonkę, no to robię. No Okej. bo to wiadomo, co z innymi jest różnie, to jest żywa istotka, więc dzisiaj jest, jutro może już nie chcieć żyć, Tak. a zawsze backup się przyda. Tlen, żeby mieć zapas, żeby just in case Tak. było z czego ratować. W razie czego? No dobra, a co mamy dalej? Co mamy dalej? No. Hoya Russell. Z nią były delikatne problemy, nie chciała rosnąć, aż przyszła wiosna i teraz leci na 2 pędy. I co, rzeczywiście widzisz, że odkąd jest wiosna, to one tak chętnie działają? Tak, i to nawet widzę po witrynce. Nie wiem w ogóle o co chodzi, bo przecież witrynka zupełnie nie ma dostępu do światła słonecznego. Tak. A widać, że wiosna i że ruszyło. Czyli jakiś taki wewnętrzny cykl życia roślin może ja nie wiem. zadziałał. Ja nie wiem, zegarek w pędzie, czy o co chodzi. Ciężko powiedzieć. Fantastyczne powiedzenie. Tutaj Hoya Choke. O, pierwszy raz ją widzę na żywo. Tak, to jest w ogóle siostra Matildy, z tego co doczytałem, bo Matylda powstała z krzyżówki bodajże Serpensa z Carnosą i Matylda była jedną rośliną, a z tego samego strączka wyszła jeszcze Choke. O, Więc mogę się mylić, ale taką gdzieś historię słyszałem. okej. Więc ona jest tutaj zupełnie inna, ona jest w ogóle taka śmiesznie włochata. Jak język kota. No. Rzeczywiście. Ale dziwne. Tutaj mamy hojkę, która sobie rośnie bardzo, bardzo, bardzo powoli. To jest EPC 148. Jakiś stożek tutaj mały jest. Nie wiem, czekamy. Dobra. Pożyjemy, zobaczymy. Wiesz, wiosna. Wiosna. Tak, Mam czyli nadzieję. może się zadzieje. Tak. AH074, jeden z ostatnich nabytków. Tutaj jest taki charakterystyczny niebiesko-selenowy splash. No właśnie, bo ta AH074, ona się tak bardzo wysrebrza, prawda? Tak, no tutaj akurat po tych liściach tego nie widać, więc zobaczymy jak ona będzie dalej rosła. Jakby co jest, gdzie uciąć, zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj Hoya Kaimuki, jedna kupiona razem z AH084. Jest nowy liść, jest nowy pędzik. No tak. Zobaczymy. I co z tego rośnie będzie. sobie. Tak, Dobra, no i tak, tutaj ewidentne tropiki obok. Mamy dwie papugi. tak. Brakuje Jacka Sparrowa. Dokładnie. Ale oczywiście są też rośliny. I Tak. dalej tutaj też mamy hojki w wodzie. Tak, tutaj. Ale jakieś nowe chyba w wodzie, co? Tak, tutaj etykietki mylą, to są absolutnie nie te. Tutaj jest Crassi petiolata ze splashem, która nagle postanowiła umrzeć. O, Rosła sobie na południu i odrzuciła wszystkie korzenie. Więc nie wiem, pociąłem korzeniom, zobaczymy. Co mamy obok Australii? Białoobrzeżona. Jedna z faworytek, to jest akurat sezonka, która się ukorzenia. To jest Hoya fungi, zaraz Ci pokażę dużą. no. Rośnie jak zła i jest po prostu super, bo też jest taka Oka. puchata jakby od spodu. Ty jest taka inna. A tutaj jeszcze ja wezmę, nie wiem czy jest w kadrze, więc ją Ci podaję. Tak, to jest Finlaysoni, która już podjęła wzrost. O, super. Aha, bo to też jest jakaś nowa roślina? Tak, czy... niedawno kupiona. Ale ten liść jest piękny. Tak, Ojejku. taki jaszczurowaty, prawda? Śliczny, jeszcze te takie tutaj nieregularne brzegi. Tak, taki wręcz ostry jak piła. Tak, super. Jest super. No dobra, jesteśmy teraz przy parapecie. Jak wiadomo, przy parapecie warunki nagrywania są iście trudne. Tak. Także powiedz mi od lewej, co to jest i ja tutaj od razu wejdę Ci słowo. Filodendron. Philodendron? Co się dzieje? Tak. Coś się chłopie zepsułeś. Tak, to jest Atabopoense. Tak, a czy Ty go kupowałeś teraz? No nie, to nie jest ten z Obi teraz, ale Nie. czy to jest jakiś taki dawny nabytek, bo on kiedyś też no całkiem sporo kosztował. Czy to jest... tak. To była kupiona jednowęzłowa sadzoneczka, to jest ten liść, z którym ja go kupiłem, za 100. I to było tak spokojnie rok temu jak... Tak, to było rok temu. No to jeszcze dokładnie. takie ceny miał, prawda? Tak. Leci sobie po paliku, chyba mu się podoba, bo te 3 ostatnie liście, łącznie z tym nowym, który tutaj się tworzy, to No. jest kwestia też ostatniego miesiąca. No to mega szybko. Tak, to mu się podoba. No to fajnie. I to tak, bo rzeczywiście, jak my tutaj mamy wschód, no to dla filodendrona to jest fajne światło. Tak. Nie ma za dużo, ale jest. Dokładnie. Jest powiedzmy tak w miarę cały dzień. Dokładnie, przy czym jeszcze jest drzewo za oknem, które fajnie rozprasza teraz słońce, więc polecam. Nie piecze go tutaj, Nie nawet piecze to go. wschodnie Tak. okno. No ale jakby nie ukrywajmy się, pamiętajmy gdzie jesteśmy, reszta parapetu to są hoje. Tak, to Po są prostu. Hoje. Dokładnie, tutaj jest Hoya Natalie. Czym ona się charakteryzuje? Super czarne obrzeża. Jeśli dostanie słoneczko, to się ładnie wybarwia. Tutaj też wypuściła długi pęd, więc czekam. Przy czym po cięciu szczytu widzę, że gdzieś tutaj w 3 miejscach A, nawet też się ja widzę. zbiera.
tak, tutaj idzie taki mały Dokładnie. chociażby, tak. Więc zobaczymy. Fajnie, no tak, i ty jesteś tą mądrą osobą. A, właśnie, tak to, no bo Tak. to są też te łączone drabinki. Dokładnie. Łączone dokładnie. torebki. Przy czym zwróć uwagę też na te korzenie. Właśnie od razu je zauważyłam. Więc chyba jej tu dobrze. Chyba tak. Właśnie, ty jesteś tą mądrą osobą, która przypina choję ważkami. Ja robię to rzepami, to się nie podoba chojom, to się nie podoba mnie i patrz, jeszcze tych ważek nie kupiłam, ale polecasz do chojek? Myślę, że tak. Są w porządku, tak. A nie tak. gniotą pędów? Wiesz co, jak są bardzo młode pędy, to tak, więc trzeba uważać. Ale zwróć uwagę, że rzepy też mam, więc... A, no właśnie. Tutaj jest też taka jedna ładna chojka, No. którą muszę sobie podejrzeć, bo to jest MB z jakimś numerkiem. 1247 MD, MT. MB. MB jeszcze MB. inaczej. Tak, Maria Barbara. Z takim ładnym listkiem, spleszyk, on już stwardniał, ale te dwa liście tutaj są nowe. Tutaj mamy choję fungi, którą Tak. przed chwilą widzieliśmy mniejszą, a ta jest naprawdę piękna. Ta jest piękna, w ogóle zwróć uwagę, jak ona ma wielkie liście, nawet się nie spodziewałem, że ona tak duża może być. No i tak ta zieleń, to zielone jabłuszko i te nerwy i ten meszek od spodu. Jedna też z ulubionych, za burmaniką myślę spokojnie. No właśnie, i tutaj też widać, że tutaj spokojnie idą Ci kolejne liście i ona jest taka bardzo, ja też nie wiem, czy to jest kwestia może wielkości liści, ale ona wydaje się, że to jest liść na liściu. Nie masz długich międzywęźli, nie wiadomo jak, tylko jest tak talerz. Także tutaj, no i korzeni też ma dużo. I to wszystko w bigosie. I to wszystko w bigosie, tak. Podlewane mocno na oko. Jak stwierdzę, że trzeba podać, to podlewam. No właśnie, ale masz jakiś system podlewania? Wkładasz hygrometr, palca, Absolutnie co nie. piątek o 12, Nie. jak zaczynają schnąć? Czy jak to jest? Absolutnie nie, po prostu konewka z wodą, nawet nie odstaną, tylko po prostu przefiltrowana z kranu, w temperaturze jak leci z kranu. Nawóz do tego według zaleceń producenta i jedziemy. A czym nawozisz? Ostatnio dodałem Rhino Skin, żeby był krzem do liści, bo słyszałem, że wtedy liście mogą być większe. A poza tym mam, nie pamiętam teraz nazwy, ale no standardowa MPK mieszanka. Okej. No dobra, czyli z fungi się niestety musimy pożegnać, ale pokażesz nam choję. Tak. Równie piękną. Tak, tutaj jest No. Australis Lisa, która jest absolutnie gęsta. Tutaj mamy kaskadę liści ładnie dachówkowo ułożone, są purpurowe, nowe przyrosty, taki rozlany to wybarwienie, bo to są odcienie zieleni, żółci, które się tak jakby akwarelowo rozlewają. Tak, więc tak. super. I nowe różowe przyrosty. A wciąż to jest chyba choja uważana za tak zwanego zwyklaka. Tak. I znowu to jest, uważam, takie trochę piętno roślin, które można kupić w jakichś marketach. Tak samo jak Epipremnum, Happy Leaf czy Marble Queen. Jedne z piękniejszych jakie są, a to Tak. są tak zwane właśnie zwyklaki. Dokładnie. I tak samo jest chyba z tą choją. Ona jest piękna. I podejrzewam, że jakby sadzonka dwuwęzłowa była za tam 300 zł i była rzadko dostępna, to by była, wiesz, choja z No tak, Wishlist, tak. najpiękniejsza choja jaka jest. A to, że możesz ją kupić właśnie gdzieś tam w markecie, to trochę, chyba jej trochę odbiera. Tak, to prawda. To A nie prawda. powinno, bo jest przepiękna. To prawda. No i te dachówkowe liście. Tak. Tak. Piętno popularnych roślin, że są niedoceniane. Ale z drugiej strony dobrze dla nas też. To prawda, bo wydajesz powiedzmy 3 dyszki i masz Dokładnie. fajną doniczkę pełną roślin. Dokładnie. No dobra, jedziemy dalej i tam są jakieś duże 2 choje. Czy to jest Twoja największa choja? Ta tutaj, którą widzimy... Tak, ona jest myślę największa i najdłuższa. Ona już była kupiona jako dosyć duża, bo miała tak powiedzmy połowę swojego rozmiaru. Przy czym zwróć uwagę, że to jest trio Australis, bo mamy lisę, mamy albo marginaty i mamy zwykłą zieloną. Także to są wszystkie A Australisy. wiesz, że nie widzę tej zwykłej zielonej? To jest ta na końcu, ta wysoka. Albo marginatę kupiłeś taką dużą, czy Australis? Albo marginatę. A Australis była zdecydowanie mniejsza, Okej. no ale jak widać, to jest chwaścior. Bardzo fajna jest ta podpórka. Rozumiem, że to są 2 U, po prostu na górze złączone sznurkiem. Dokładnie, to są zwykłe, standardowe okej. patyki bambusowe, które związałem i wbiłem w podłoże. Okej, i dobrze to wygląda i widać, że jej to pasuje, bo masz taką trochę pergolę ogrodową Tak. jednak na oknie. Takie też było założenie. No i fajnie to wygląda. Fajne masz to okno chojowe. Dziękuję. I kurczę, to jest wschód. I to Patrz, jest wschód. Jak nie południe, to wschód dla chojek. Tak. No właśnie, i ta największa podpórka to też jest Twoje dzieło. Połączyłeś wszystkie podpórki okrągłe, jakie miałeś na biurku. Dokładnie tak.
Tak, to jest o tyle fajne, że jedno w drugie się wklikuje, klik jest na tyle ciasny, że to nie wypada. Czy bym podnosił to za ostatnie kółeczko? No raczej nie. No to tak, jest bo to też jest ciężkie, prawda? Także to swoje waży. Nie ma co kombinować. Tak. Jesteśmy teraz u Ciebie w kuchni i tutaj mamy okno północne. Tak jest, to jest I okno co tutaj północne. rośnie? Syngonium, to jest jedyne syngonium w tym domu, to jest kupione jako White Butterfly. I to tak ciężko powiedzieć, że to jest faktycznie to, bo liście bardzo różnią się między sobą. Tutaj na przykład mamy liść, który ma dużo zieleni, są tutaj też, ale są też takie praktycznie moonshine'owe jak Sansevieria. No i weź człowieku, Tak. Wiedz co masz. Dokładnie, ale co najlepsze... wyglądają jak Velocianum też troszeczkę. Tak, ale co najlepsze, to jest jeden pęd, to jest jedna roślina. Więc to w ogóle. I robicie w bambuko. Tak, i robię bambuko, to prawda. I dowiaduj się, kim ja jestem. Dokładnie. Obok sobie rośnie rodzinka Gloriosum. Tutaj są 3 sadzonki, tutaj nowy liść, który jeszcze się utwardza. I obok Mamej, też z nowym liściem. Mamej był już praktycznie na wylocie, już miał dostać bilet w jedną stronę na balkon w zimie, ale chyba się przejął. Ale powiedz mi, co działa, że ten storczyk, nie jeden, ale te nie da się tego wypowiedzieć. Phalaenopsis? Phalaenopsisy ci kwitną, no bo coś tutaj ewidentnie musisz z nimi robić. Szczerze? Czy one też stały na balkonie? Nie. Dobra. Acz były blisko, bo ten biały i żółty, one były kupione w zeszłym roku jako kwitnące, przekwitły i były standardowym storczykiem. Parę liści i suchy badyl, ale na wiosnę teraz odbiły, no i jak widać ten to sobie wziął do serca, co to znaczy być storczykiem. Bardzo. On tam na 3 gałązki idzie, czy na 2? To jest jedna, która się rozdwaja tutaj dopiero. Tak, ale to wszystko to jest jedna duża gałąź. Dobra. No i wygląda pięknie, jak sztuczne. Tak, jak sztuczne. Przy czym one rosną, zwróć uwagę, w pojemniku szklanym bez drenażu. No właśnie, o co chodzi? Zauważyłam to wcześniej. Tego się trochę bałem. One wcześniej rosły każdy w osobnej doniczce, no ale miejsca było niezbyt dużo tutaj na parapecie, więc ryzykujemy. No dobra. Wsadzimy wszystkie mocno przepuszczalne podłoże, dużo perlitu na samym spodzie. No póki co jest im dobrze. No 4 miesiące jest ok, kwitną dalej. Ten w ogóle żółty cały badyl z kwiatkami wypuścił już tutaj, więc no chyba jest ok. Chyba tak. I to też jest takie ogromne poczucie wygranej, jak storczyk Ci ponownie kwitnie. Tak, chociaż daję sobie rękę uciąć, że spróbuję tego za rok i storczyk stwierdzi, że dobra, nic tu po mnie. A obok Cebu Blue? Tak, obok jest Cebu Blue z zwykłym pinatum. To taki miksik jest. A to śmieszne, bo ostatnio też była taka mieszanka u Moniki. Tak, właśnie miałem o tym powiedzieć, jak oglądałem wczoraj, to zwróciłem na to uwagę. Przy czym podejrzewam, że tutaj też może być jakaś pojedyncza sadzonka pinatum z variegatium, który się zzielenił. Zobaczymy, jak będzie większy, może odrobi. Może będzie warii jeszcze tutaj. Tutaj karnoska, tutaj taka trochę śmieszna historia z tą karnosą. Tutaj jest bodajże 6 czy 5 sadzonek kupionych, wsadzonych. Sadzonka kradziona. Żartuję. Tak, żartujesz. Ijo. Sadzonkę dostałem od koleżanki, którą pozdrawiam. Maja, pozdrówki dla Ciebie. Roboczo domowo nazywana choją maśliczaną od wrocławskich Maślic. Dzielnica? To jest osiedle. Tak. Okej. Ogólnie historia była taka, że miałem sobie wziąć małą sadzonkę, że tak powiem, najpierw usiąłem, później pomyślałem i się okazało, że urąbałem jej metrowy pęd karnosy, którą pociąłem na mniejsze, wszystkie się ukorzeniły, no i tak zostało. Zupełnie niechcący. Tak, ale... Patrz, jak Ci się obcięło. Ale powiem tyle, że tamtej choi to były na metry. To była ogromna karnosa, tak. Ale to jakaś pewnie też już długoletnia. Tak, bo już taka, myślę, spokojnie 5-letnia to minimum. No tak, to ten 1 metr to dla niej tam, co to jest, prawda? Dokładnie. Maja machnęła ręką, bycia, dobra, wiesz. No i dobra, i tutaj właśnie mamy to przedszkole Paraíso Verde, o którym mówiliśmy na początku filmu. 4 sadzonki, wszystkie mają już swoje stożki. Tak, dokładnie, wszystkie już posadzone w bigosie, stożki są widoczne. Ewidentnie wyszło Ci to na dobre, bo masz teraz 4 sadzonki, każdy ze stożkiem. Tak, miejmy nadzieję, że się ładnie wybarwią. Tak, i tutaj jeszcze są, też widzę jakąś monsterkę, tu jeszcze jakaś chojka, coś tutaj się jeszcze dzieje w tym. To jest ta klasy petiolata, której się postanowiło umrzeć. Ta akurat się ukorzenia w perlicie z wodą, takie powiedzmy semihydro. A coś tam się już pojawiło, jakieś korzenie są? Na razie nic, bo ona jest chyba 2 dni temu wsadzona dopiero, więc to jest na świeżo. Tu jest kolejna Parasitica Black Edge. No i zwykła biała, zwykła zielona monsterka. Tak. Mamy tu wschodnie okno, no i tutaj od razu na paliku mamy Epipremnum Cebu Blue.
Dobrze mówię, tak? Czy to jest Chociaż to zielone? To jest zielony bądź ta odmiana A, Blue Form. Tutaj mamy już listek z ładnymi dziurami, czyli powoli to zaczynają być takie liście, jakie u Epipremnum powinny być. Dokładnie. To jest taki trochę eksperyment. To jest po prostu rura kanalizacyjna, czy tam wodna PCW, obklejona korkiem z rolki. Gdzie się Przyczepiło taki korek z rolki kupuje? Na Allegro. Tak? Bo w ogóle one bardzo ładnie wyglądają. Tak, Nie to mówię prawda. oczywiście tam o górze tego palika. Tak, no to po prostu czekam aż zarośnie i to będzie zielone, więc... Tak, ale ten korek bardzo fajnie wygląda. Miałam Cię pytać właśnie, co to jest. I w czym Epipremnum uprawiasz? W bigosie czy w podłożu takim ziemi? Bigos. No to jeszcze tutaj mamy alokazję. Tak, to jest jedna z 2 alokazji, które są tutaj w domu, przy czym to jest jedyna, która wygląda, powiedzmy, relatywnie ładnie. To jest Yucatan Princess, kupiona jako naprawdę mała roślinka. No ona jest teraz po przejściach, no bo zimy nie przeżyła najlepiej. Tutaj też nie ma żadnego doświetlania, jedynie tyle, co dostanie słoneczka z okna. Ale jak widać obok, sadzonka, która powstała z bulwy, którą ta wytworzyła, rośnie, I ona ma się sama dobrze. tutaj już wyrosła. Dokładnie. No dobra, Dokładnie, czyli tak. też nie jesteś alokazjowa. Niekoniecznie. No dobra, ale za to jesteś marantowy, ale masz jedną marantę. Tak, Ale jaką? Maranta jest jedna, tak. Nazwy niestety teraz sobie nie przypomnę, ty mnie pewnie Kerczowana poprawisz. Vari. Kupujemy jako dużą roślinę. Po niej została absolutnie jedna trąbka mini sadzonka, która rosła sobie w kubeczku z włóknem kokosowym i innymi tego typu rzeczami. No i to był wóz albo przewóz. Zdecydowała się na przewóz. Ja jestem przekonana, że słyszała o balkonie zimą. Myślę, że tak. Podejrzewam, że tutaj podlewanie regularne z nawozem pomogło. I to, że jeszcze jest trochę torfu czy włókna w podłożu, tak? I to podłoże jest często po prostu wilgotne. Dokładnie. Tutaj mamy Monsterete Constellation. Dokładnie. To jest ostatni nabytek z tej wielkiej, szeroko zakrojonej ogólnopolskiej akcji Tak. w owadzim sklepie, więc tak. Twoja też miała tak bardzo mokro w korzeniach? Bardzo. To Strasznie. praktycznie była mokra gąbka. Tak, dokładnie. Ja też sobie kupiłam i na następny dzień przesadziłam od razu. Ja od razu jak przywiozłem. No tak, bo myślę sobie, kurczę, jakbym to wytrzyma. zostawiła, to by nie dała rady. Dobrze, i teraz jeszcze został nam parapet. Tak, Idziemy został na parapet. To już jest nasze ostatnie miejsce roślinne na dzisiaj. Tak. No i pierwszy tam z tyłu się wyłania Philodendron squamiferum. Tak. To jest jeden z większych filodendronów. Rośnie pięknie, tylko tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, to jest absolutny magnes na wciory. Jak jest lato, włączona jest klimatyzacja w domu, nie daj Boże, otworzymy okno, to one po prostu wlatują pewnie z zewnątrz. No wiesz, jakby się zapraszał dosłownie. No trochę tak, bufet otwarty, tak? Tak, a jak walczysz z wciorami? Sumin w sprayu? I daje działa? radę. I daje radę, tak. No w No ogóle... wiadomo, trzeba to powtórzyć kilka razy, ale... No tak, ale po tych liściach nie widać, żeby były atakowane, więc tak, dobrze wyglądają. jest ok. Liście są ładne, duże, tam jeszcze, zobacz, nowy się buduje. Tutaj też jest ta wspomniana kula do nawadniania. I ta kula nawadnia palik i działa, z tego co I działa, mówiłeś. tak. Fajna sprawa i to też można u Ciebie zamówić. Tak. Super. Dokładnie. Tutaj jest standardowy Monstera z variegacją. Z tego co kojarzę, to jest borsyniana, więc może mieć troszkę mniejsze liście niż standardowa Deliciosa. Póki co stoi, bo miała ucięty szczyt, który trafił do nowego domu. No czekamy aż podejmie wzrost. Ona korzeniami już się wczepiła w ten palik, który ma w swojej doniczce, więc to chyba jest ok. Tak, wydaje się jakby zaraz miała ruszyć. Tak, fajnie. Dokładnie. Tutaj jedyna Sansevieria u Ciebie, dobrze mówię? Tak, to prawda. Tutaj jest w wersji Moonshine, taka miętowo-pistacjowo-zielona. Tak, jedna w ogóle z moich ulubionych. Tak, Bardzo dlatego ją ładna. kupiłem. Jak nie jestem fanem Sansevierii, tak no ta musiała się znaleźć. Jeszcze jest Metallica, ona też jest tak bardzo chłodno wybarwiona, tylko ona jeszcze ma takie paseczki na sobie i nie ma tak jednolitych liści. Okej. Ale jakbyś jakąś inną Sansevierię Okej. planował, chłodną, to Metallica, taka Sprawdzimy. wdzięczna. Tak, ostatnie 2 chojki. Pierwsza Vitellina Spearmint. Duże liście, dosyć sztywne. Od pół roku nie zrobiła nic. O, super, Tyle w temacie. fantastyczne. Tak. Ta obok Hoya rigida, świeży liść, duży, jeszcze tutaj czuję, że jest miękki. No tutaj coś się dzieje, jak będzie dalej zobaczymy. No dobra, czyli ona rośnie w odróżnieniu. Ona rośnie. No dobra, i powiedz mi, czy to są ostatnie rośliny, które dzisiaj pokazujemy widzom? Myślę, że tak. Najgorzej. Najgorzej. Mam nadzieję, że im się podobało. Oby. To co, żegnamy się? Tak. Dobra. I to by było na tyle. To były prawie wszystkie rośliny Bartka, które Wam pokazałam. Bartku, pytanie, które zadaję wszystkim uczestnikom tej serii, już 2, więc jesteś trzecim.
Twoja ulubiona roślina? Jedna, bo tutaj właśnie chodzi o utrudnienie, więc jedna ulubiona roślina. Burmanika. Po prostu, Hoja Po prostu, burmanika. tak. Nie dziwię się, bo jest piękna. No a ile ją masz, przypomnij? Od października zeszłego roku? To w miarę szybko zawładnęła Twoim sercem. Tak. Na stałe. Piorunem. A przed burmaniką? Widzisz, jednak masz top 2. Myślę, że któryś jest Anturium, może Forgeti. O! I właśnie akurat też spojrzałeś na ten jego list, tak. więc Kupił. Więc to była prawda. Dobrze, Bartku, ja bardzo Ci dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś i że zaprosiłeś moich widzów, żebyśmy razem zobaczyli, jakie masz rośliny. W komentarzu koniecznie dajcie znać, która roślina z tych Bartkowych jest Waszą ulubioną. Ja nie jestem w stanie się zdecydować, ale myślę, że ta Hoja, która jest tutaj za aparatem, to jest Hoja vitellinoides? Tak. Ta zielona? W sensie, ta zielona, tak. ta duża. No to nie wiem, czy nie ona. Okej. No bo jest piękna. Ten liść jeszcze teraz pod takie delikatne słońce wygląda Ma to sobie, fenomenalnie. Tak. Więc chyba ta. Okej. Ale wszystkie rośliny masz bardzo piękne, zadbane i aż było miło tutaj nagrywać. Dziękuję. Dziękuję Ci jeszcze raz, że mnie tutaj zaprosiłeś. Dziękuję również. Dzięki. I jeżeli chcesz wziąć udział w serii Klaudia w gościach, to kontakt do mnie jest w opisie do tego filmu. Możesz to zrobić przez Instagrama albo przez maila. Także jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam do kontaktu. Widzimy się w komentarzach. No i czekamy na Wasze komentarze, prawda? Tak, ja polecam. Nie było źle. Oczywiście. No i fajnie. I tak jak się okazuje, i mogę nawet pół Polski przejechać, żeby rośliny pokazać. Tak, tam gdzie dojeżdża pociąg. Dzięki, że tutaj udało Ci się wpaść i dzięki za każdą subskrypcję, polubienie i komentarz. Trzymajcie się ciepło i dobrego popołudnia. Pa! Cześć. Cześć!